Witam serdecznie. Dzisiaj rozegranie jest bardzo proste. Miałem nie rozgrywać rynku, natomiast postanowiłem wejść, bo zobaczyłem fajne momentum. Oczywiście ja codziennie obserwuję rynek, ale jak nie ma dobrego wolumen, to po prostu nie wchodzę na ten rynek. No i tak, dwa zagrania, podobne zagrania, natomiast na Nasdaqu po prostu testowanie okrągłego poziomu 25800. Jest to targecik z dokładkami. Pierwsze wejście było tutaj na setup breakoutu i dokładka, kolejne kontrakty gdzieś tutaj wyżej, targetem na 25800 równe. Na S&P, znaczy Micron S&P jest podobnie, oczywiście na drugim koncie i tak samo z dokładkami to rozegrałem, ale na Micro S&P się nie będę skupiał i zobaczymy, czy uda mi się to zamknąć tak jak chcę właśnie na tym poziomie. Ewentualnie tutaj zaraz się będę gdzieś przestawiał ze stop lossem i na końcu mówię dokładniej zagranie. Dobra, widzę, że S&P się mocno tutaj obsuwa, także potwierdzili te szczyty i to jest dość niebezpieczna sytuacja tutaj, bo te szczyty zostały zebrane i równie dobrze może być teraz jakiś dump, więc będę musiał tutaj zaraz zamykać pozycję. I dodatkowo jest 18:40, a świeczka, zobaczcie, high jest bardzo mocna, więc docelowo to jest następna przesłanka do tego, żeby zamykać pozycję. 25800 tutaj po D1 jest fajny knot do zebrania. No, atrakcyjne tutaj miejsce, żeby to pozbierać i ustawię się może troszkę niżej tutaj, w ten sposób. 2 punkty niżej. Dobra, dynamika ruchu spada. Będę musiał niestety to zamknąć. Plus 588, postawiam sobie stop lossa. No i koniec pozycji, także plus 588 dzisiaj. No, jak widzicie, dynamika ruchu spada. Już nie ma tego parcia w górę. Przetestowane szczyty. Jakby nie ma co wziąć na tą chwilę. Jedynie tutaj jest do wzięcia jeszcze, tak jak mówiłem, te 25800. Co do samego rozegrania, zobaczcie. Sytuacja wygląda tak, że mamy tutaj overnight range, czyli Asia range, wyjście ponad ten range, zejście znowu do poziomów range, przetestowanie dzisiejszego high, wsparcie na tym high. Dodatkowo mamy średnią EMA 50, VWAP-a i tutaj średnia EMA 21. I teraz sytuacja wygląda tak, że ja docelowo liczyłem na to, że będzie przetestowany close i w tym momencie miałem chwilę zawahania tutaj, ponieważ była mocna reakcja, odbicie. Tutaj, że zbijali coś poniżej VWAP-a i miałem chwilę zawahania, żeby rozegrać tutaj sobie to miejsce. Natomiast przekalkulowałem sobie szybko i nie dość, że mamy dzisiaj trend wzrostowy, to jeszcze tutaj jest większy zakres stąd niż stąd tutaj, więc potencjał na zysk dla mnie z tego miejsca jest większy w górę niż w dół, dodatkowo potwierdzone trendem dzisiejszego dnia. Sobie tak rozkminiłem, jaki ma sens rozgrywanie do close, żeby do gapa rozegrać taki mały dystans, skoro tutaj zgodnie z trendem mogę sobie nawiązać jakiś fajny setup w górę. I teraz sytuacja była taka, że jeżeli wiecie już co nieco o moich setupach, to jest dwie próby i wybicie tu tych dołków, czyli tak zwana pułapka. No i nie dość, że była pułapka, to jeszcze był setup jednej kreski dodatkowo. Czy tak jakbyście chcieli rozrysować, był setup jednej kreski. Dlaczego nie tutaj? Ponieważ to jest zbyt pionowy ruch. Ja oczekuję zawsze tak, że mamy impuls, jakaś korekta rozsądna, jakieś dwie nogi w górę i wtedy dopiero mogę tutaj szukać setupu jednej kreski tak lub tak. To jest bezpieczniejsza opcja. Ta opcja, jeżeli byśmy rysowali tutaj setup jednej kreski, oczywiście daje nam fajne wejście z krótkim stop lossem, ale jest bardzo ryzykowna. W tym momencie nie mogłem sobie pozwolić na to. Co innego, gdyby jakiś tutaj był mocne obsunięcie w dół, zebranie tutaj tych low i wtedy na reversal, czyli robi się coś takiego i setup jednej kreski jak najbardziej, gdzie mamy dołek dnia, czy tam zebrane jakieś fajne miejsce, no to jak najbardziej mogę ryzykować tutaj zebranie takiej pozycji. W tym miejscu niestety nie mogłem takiej pozycji zebrać. Zebrałem się mniej więcej w tym miejscu i tutaj gdzieś dokładki były. Także tak to wygląda. Widzieliście zamknięcie i tak dalej. Docelowo pierwotny target miałem tutaj. Mogłem to zamknąć w tym miejscu na odklepanie high, no ale chciwość dała znać o sobie, tak, okrągłe poziomy, zafiksowałem się trochę na 25800. No ale wiadomo, trader to trader, czasem wychodzi, czasem nie wychodzi to, co chcemy zrobić, tak jak chcemy zrobić. No i co, myślę, że w tym nagraniu to będzie wszystko. Fajne zagranko. Oby takich było więcej. Widzę, że wolumen się budzi, więc można będzie coś
więcej porozgrywać. I na koniec pamiętajcie, że jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału, możecie zostawić subskrypcję, like albo komentarz. Wszystko co tu robię jest w pełni darmowe, nie sprzedaję żadnych kursów płatnych ani dostępów. A jeśli ktoś z Was zarejestruje się z mojego linka do którejś z prop firm, to dorzuca cegiełkę do puli, z której później losuję dla Was darmowe konta. Szczegóły i linki macie w opisie oraz na Discordzie. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach.